Siema, tu wahacz. Czy hybryda HEV jest optymalnym wyborem do MG HS? Na papierze znajduje się na pośrodku stawki pomiędzy zwykłą benzyną a hybrydą plug-in. Zapraszam na test, gdzie powiem, jak sobie ona radzi oraz ogólnie jak wypada ten chiński SUV w 2026 roku. W nowym MG HS, bez względu na to, który układ napędowy się wybierze, dostanie się pod maską silnik benzynowy 1.5. Bez żadnej elektryfikacji rozwija on 170 koni i może być połączony albo z manualem, albo z automatem. W testowanej hybrydzie można liczyć na łączną moc 224 koni mechanicznych, a z kolei hybryda plug-in to 272 konie. Bardziej rozbudowany układ elektryczny pociąga jednak za sobą koszty, ponieważ tak jak egzemplarz testowy w bogatszej wersji Exclusive kosztuje lekko poniżej 150 tysięcy złotych, tak plug-in jest od niego o około 25 tysięcy złotych droższy. Z kolei zwykła benzyna, zestawiona z automatyczną skrzynią, bo tak najrozsądniej to porównywać, jest tańsza od prezentowanej hybrydy o 10 tysięcy złotych, zatem tutaj już różnica jest mniej ekstremalna. Bez względu jednak, który z napędów się wybierze, podobnie zresztą jak wersję wyposażeniową, MG HS zawsze wyglądać będzie tak samo, czyli moim zdaniem dobrze, bo obecne jest tutaj całkiem dynamicznie prezentujące się nadwozie i też sprawiające jak dla mnie wrażenie, że mamy do czynienia z droższym samochodem niż jest w rzeczywistości. 19-calowe felgi aluminiowe są w testowanym modelu zawsze w standardzie, a za lakier metalik dopłacić trzeba 2250 zł. Projekt wnętrza jest bardziej kanciasty i mniej finezyjny niż nadwozie, ale wciąż ok, jak dla mnie, taki neutralny. Domyślnie dostaje się czarne materiały, które sprawiają ponure wrażenie, nie ma nawet małych, jaśniejszych wstawek, ale opcjonalnie można zamówić częściowo brązowe wykończenie. Materiały może są ponure, ale mają odpowiednią jakość. W górnych częściach deski rozdzielczej czy drzwi mamy tworzywa dobrze wyglądające, są też wstawki z ekoskóry, chociażby tutaj, czy też tutaj. W niższych częściach mamy już twarde plastiki, gorzej wyglądające, ale nie ma ich zbyt wiele, bo chociażby boczki tunelu środkowego znowu są obszyte. Jego wierzchnia część wypada najgorzej moim zdaniem, ponieważ ta fortepianowa czerń w takim eksponowanym miejscu i też takim, który często będzie się dotykało, nie jest dobrym pomysłem. Spasowanie jest tutaj wzorowe, żadnych niepożądanych dźwięków nie słyszałem podczas jazdy, zatem ogólnie poziom jest ok. Przejdźmy do sposobu działania hybrydy w MG HS. Cały układ ma 224 konie mechaniczne, na co składa się moc silnika benzynowego 143 konie, a także elektrycznego 198 koni i czuje się to podczas jazdy za sprawą reakcji na wciskanie gazu, która jest płynna i sprawna, bez bardzo wyraźnego powiązania z tym, jakie obroty ma aktualnie silnik spalinowy. Nie ma co oczywiście porównywać ostrości przyspieszania HS-a do 200 konnych elektryków, ale styl zwiększania prędkości ma wyraźne elektryczne naleciałości. Jest to także spowodowane zastosowaną przekładnią, ponieważ na pokładzie mamy tylko dwubiegową skrzynię, która może albo robić za generator energii dla całkiem sporego akumulatora, jak na standardy zwykłych hybryd, mającego dokładnie 1,83 kWh, albo wspierać bezpośrednio przyspieszanie, czy dostarczać energię elektrykowi. Mocny silnik elektryczny jest wymagany przy takiej konstrukcji, ponieważ siłą rzeczy przeskakiwanie pomiędzy biegami wiąże się z bardzo dużą różnicą w obrotach i gdyby konieczne było częste robienie tego, to chociażby pod kątem akustycznym wpływałoby to niekorzystnie na odczucia. A tutaj producent przygotował niejako 3 rodzaje scenariuszy uzależnionych od warunków drogowych. Przy prędkościach miejskich HS dzięki mocy silnika elektrycznego ma przyspieszać, kiedy się tylko da na prądzie z wyłączoną benzyną i odpalać się na niskich obrotach, aby podładowywać akumulatory, co działa należycie, bo wtedy silnik ma okolice 1500 obrotów i nie zwraca na siebie uwagi. Później przy prędkościach mniej więcej 60-85 km na godzinę obecny jest też pierwszy bieg, ale wtedy już benzyna musi pracować przez większą część czasu i tutaj pomysł MG wypada najgorzej, bo w takiej sytuacji mówimy o obrotach około 2000-2300. Silnik ma dobrą kulturę pracy, więc nie przebija się to aż tak bardzo do kabiny, no ale jednak trochę tak i nienaturalnie to brzmi, gdy jedzie się wcale nie jakoś szybko i na dodatek nie przyspiesza. Nie ma jednak innego wyjścia, bo wrzucenie kolejnego biegu skutkowałoby wyraźnie zbyt niskimi obrotami. Później jest już ok, bo skrzynia wskakuje na najwyższy bieg, obroty spadają znowu wyraźnie poniżej 2000 i później trochę rosną, ale nawet na drogach szybkiego ruchu nie są przesadnie duże i w połączeniu z ogólnym większym hałasem nie zwraca to już uwagi, zatem trzeci scenariusz znowu jest w porządku. W kwestii dynamiki samochód tak przyspiesza od 0 do setki, niestety na mokrej nawierzchni, bo z okazji zimy suchej nie znalazłem.
oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi testowanego MG są moim zdaniem wystarczające do auta tego typu. Wykorzystanie elektryka poprawia wrażenia dzięki płynności i takiej powiedzmy lekkości zwiększania prędkości, a już abstrahując od tego, osiągi HS-a Hybrid Plus po prostu pozwalają na bezproblemowe podróżowanie. Tak jak wspominałem, część przyspieszeń w testowanym modelu odbywa się tylko w trybie elektrycznym i mam tutaj na myśli nawet na przykład ruszanie w niezłym tempie spod świateł i osiągnięcie od 0,60 km na godzinę bez wybudzania benzyny. Jadąc z wysokimi prędkościami, o ile nie ciśnie się gazu w podłogę, to nawet mocniejsze przyspieszanie zazwyczaj nie wymusza redukcji i mamy odpowiednie zwiększanie prędkości bez osiągania jakichś bardzo wysokich obrotów. Samochód ma też rekuperację energii z 3 trybami intensywności, a korzystając z hamulców zauważyłem czasami ich dziwne zestrojenie. To znaczy zdarzało mi się, że wciskając pedał coraz bardziej, w pewnym momencie auto punktowo mocniej zaczynało hamować. Nie tak, aby pogarszało to bezpieczeństwo, ale było to dosyć dziwne i po prostu niepotrzebne. Całościowo, biorąc pod uwagę dynamikę i ogólne wrażenia, hybryda MG HS jest naprawdę udaną konstrukcją na tle konkurencji, a także przyjemniejszą jak dla mnie w użytkowaniu niż zwykła benzyna w tym modelu. Też bardziej ekonomiczną, bo Hybrid Plus potrzebował w Warszawie około 4,5-5 litrów na 100 km i wtedy hybryda najbardziej może się wykazać, bo auto może przejechać nawet około 2 km ciągiem w trybie elektrycznym, by później dopiero zacząć się podładowywać. Na zwykłych drogach poza miastem wskazania rosły do 5,5-6 litrów, a na ekspresówkach do 6,5 litra przy jeździe z ujemnymi temperaturami. Z kolei zwykła benzyna, którą testowałem kiedyś przy cieplejszej pogodzie, w Warszawie potrzebowała 8 litrów, poza miastem 6,5 litra, a na ekspresówkach 7,5 litra, zatem różnice są uzależnione od okoliczności, ale odczuwalne. Informacje dotyczące spalania śledzić można na zegarach. Ekran ma w nich 12,3 cala. Z prawej strony można się przełączać też po innych rzeczach związanych z jazdą. Wszystkie te najważniejsze informacje są. Mamy też kilka widoków. Ten, który widzicie teraz z eksponowanym prędkościomierzem, ma bardzo dużą niezagospodarowaną przestrzeń z lewej strony. To mi się nie podoba. Nie podoba mi się też to, żeby przełączać się po tych widokach. Trzeba zagłębiać się w ekran środkowy. Nie ma żadnej możliwości tego zrobienia na przykład z przyciskiem z kierownicy, co byłoby wygodniejsze. Można sobie odpalić także mapę na środku, wtedy to jest lepiej zagospodarowany, albo tryb, gdzie te informacje dotyczące asystentów bezpieczeństwa są centralnie. Można także sobie włączyć tryb imersyjny, jak to nazwali, i zmniejszyć ilość informacji, a gdyby komuś było za dużo tych informacji z prawej strony do przełączania się, to jest także możliwość z tej listy usunięcia tych, które nas nie interesują. Przełączanie widoków mogłoby być jedną z opcji przycisków programowalnych na kierownicy. Są one aż 2. Niestety nie ma na liście tej pozycji, ale są też inne istotne, jak chociażby aktywacja kamer, czy zmiana trybów jazdy, hamowania regeneracyjnego albo odpalanie panelu klimatyzacji. Poza tym już na stałe na kierownicy z lewej strony mamy przyciski odpowiadające za asystentów bezpieczeństwa. Z prawej strony steruje się tutaj multimediami, wychylanie lewo-prawo, zmiana piosenek, góra-dół, zmiana głośności, wciskanie, pauzowanie muzyki. Jest też przycisk telefonu oraz tutaj zmienia się pozycję w menu na zegarach. Do ergonomii tego rozwiązania nie mam zastrzeżeń. Funkcja odpalania menu klimatyzacji możliwa do umieszczenia na kierownicy ma sens, ponieważ w HS-ie nie ma fizycznego panelu, mamy tylko szczątkowe przyciski do odparowywania szyb oraz, co jest dla mnie niezrozumiałe, do wyłączania i włączania nawiewu, co się jednak rzadko dosyć robi. Znacznie częściej się po prostu wchodzi do panelu, żeby coś tam dostroić, więc ten przycisk za to powinien odpowiadać. Ten panel wygląda dobrze, jeśli chodzi o rozplanowanie. Ikonki są odpowiednio duże i nie ma jakiegoś większego problemu, aby się w tym połapać, no ale nie zmienia to faktu, że jest to mniej wygodne rozwiązanie niż fizyczny panel. Poza tym ten system, jeszcze wspomnę, z wyświetlaczem 12,3 cala, tak jak na zegarach, oferuje ekran domowy z widgetami. Niestety ten nawigacyjny nie zawiera mapy, trzeba ją odpalać pełnoekranowo. Poza tym tutaj mamy menu główne, od góry można sobie wysunąć belkę z najważniejszymi przełącznikami. Skróty z kolei do najważniejszych elementów tego systemu znajdują się z lewej strony. Ładuje się to szybko, ten interfejs też jest przejrzyście zaprojektowany, więc te rzeczy są w nim ok. Niezmiennie za to kuleje tutaj tłumaczenie i tak jak na początku te różne klastry czy inne dziwne sformułowanie widać, że wyciągnięte z jakiegoś automatu tłumaczącego bez ludzkiej ingerencji, można było bardziej zaakceptować. Tak teraz bardziej razi to w oczy.
Nawet nie dlatego, że z tego systemu nie da się przez to korzystać, bo da się ogarnąć, co i do czego służy, nie jest tak źle, no ale jednak z szacunku dla klientów powinno zostać to poprawione, bo to przecież na pewno nie wymaga wiele czasu. W ustawieniach też poprawiłbym rozkład kategorii, ponieważ mamy spory ten wyświetlacz, a mamy tylko kilka tych głównych i różne funkcje są upchane na takiej długiej liście przewijanej góra-dół, co nie wypada na plus. Z kolei pozytywem tego jest fakt ogólnie, że te listy są takie długie, że po prostu wiele rzeczy można sobie dostroić związanych z działaniem samochodu bardzo szczegółowo, więc to jest ok. Zdecydowanie nie ok jest brak bezprzewodowego połączenia Android Auto i Apple CarPlay. Trzeba korzystać z USB, co jak na świeży model i współczesne standardy wypada bardzo kiepsko. Gdy już się podepnie smartfona, to integracja też nie jest idealna, ponieważ znikają kontrolki po bokach, więc nie ma szybkiego dostępu do oprogramowania przygotowanego przez MG. Na szczęście jest przycisk domowy, który tę sprawę ratuje. Też o kiepskiej integracji może świadczyć fakt, że chociażby jak mamy, teraz nie będę tego robił, żeby tam YouTube się nie doczepił, ale gdy ma się włączoną muzykę i chce się zresetować komputer podróżny, co się odbywa poprzez wciśnięcie dłuższe tego przycisku, to się ona pauzuje, gdy mamy odpalony po prostu na przykład muzykę przez Bluetooth albo jakieś radio, no to nic takiego nie ma. W Android Auto jest. Na minus wypada także sam sposób łączenia, ponieważ z przodu mamy dwa USB-A, nie ma żadnego USB-C, jest także złącze 12V. Indukcyjna mata do ładowania znajduje się tutaj w wygodnym miejscu, można też sobie podejrzeć telefon, gdy się on ładuje. W sąsiedztwie mamy kilka podstawowych przycisków, oczywiście jest zmiana trybów jazdy w tradycyjnej formie takiej dźwigni, wygodnej. Jest także sterowanie hamulcem postojowym oraz asystent zjazdu ze wzniesienia. Z tyłu znalazły się kolejne dwa USB-A i brak jakiegokolwiek USB-C na pokładzie w świeżym, jakby nie patrzeć, modelu na naszym rynku jest moim zdaniem nieporozumieniem. Na ekranie środkowym wyświetlać może się obraz z kamery cofania w podstawowej wersji albo z kamer 360 stopni w testowanej odmianie Exclusive. Nie ma tutaj widoku 3D, ale te bardziej użyteczne ze skupianiem się na obrazie z poszczególnych kamer już tak ogólnie trudno się do funkcjonalności przyczepić. Widoczność z perspektywy kierowcy jest dobra, gdy patrzy się przed siebie, chociażby dzięki nieopadającej jakoś przesadnie masce. Do tyłu może być trochę gorzej, bo w tej części nadwozia szyba już nie jest przesadnie duża. Samochód ma 467 cm długości i 189 cm szerokości, co zwraca trochę na siebie uwagę podczas manewrowania, ale promień skrętu jest tutaj rozsądny. Układ kierowniczy HS-a jest udany. Mamy oczywiście typowe dla SUV-ów przytemperowanie reakcji, ale już bez jakiegoś pogarszającego wrażenia opóźnienia w odpowiedzi samochodu. Można także dostrajać sposób pracy. Na sportowych ustawieniach kierownica stawia trochę większy opór i mnie najbardziej przypadł on do gustu i co pozytywne, samochód zapamiętał jej ustawienia, zatem nie trzeba ich za każdym razem zmieniać. Zawieszenie jest w testowanym modelu umiarkowanie miękkie, ale wystarczająco moim zdaniem, aby wygodnie podróżować. Generalnie trudno jest mi się do sposobu prowadzenia HS-a przyczepić. Cennik samochodu, tak jak wspominałem na wstępie, zależy od układu napędowego, a w mniejszym stopniu różnicuje jego wyposażenie. Poziomy są dwa, nazwane Excite i Exclusive i oddziela je 11 000 złotych. Excite zawiera pełne wyposażenie z obszaru bezpieczeństwa, światła LED, największe przewidziane ekrany w kabinie, wspominaną kamerę z czujnikami parkowania z tyłu i generalnie, aby normalnie użytkować samochód, to nie ma tutaj żadnych bardziej zwracających uwagę braków. Exclusive dodaje więcej kamer, czujniki parkowania też z przodu, zamiast jednostrefową klimatyzację, więcej głośników, składane lusterka, podgrzewane fotele, elektrykę, klapy bagażnika, mógłbym jeszcze tak trochę powymieniać i moim zdaniem ilość dodatków wprowadzanych przez Exclusive jest warta dopłaty, przy czym każda z wersji ma sens zakupowy. Poza zdefiniowanymi przez producenta półkami dokupić można ekstra tylko inny lakier, zatem cennik jest tutaj prosty. Rozbudowują go także inne wersje silnikowe. Hybryda plug-in jest wyraźnie droższa i bez konkretnego planu na wykorzystanie potencjału ładowania z gniazdka nie ma moim zdaniem sensu do niej dopłacać. Chcąc wydać minimalną kwotę, optymalna będzie zwykła benzyna, bo z aktualnymi promocjami można wyrwać samochód nawet poniżej 100 000 zł, ale wtedy trzeba już liczyć się z obecnością manualnej skrzyni biegów. Wciąż jednak, nawet wybierając automat, trochę pieniędzy w kieszeni zostanie względem hybrydy.
Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na konfigurację taką jak w egzemplarzu testowym, może samochód mieć także za 1841 zł miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty jest w opisie filmu. W kabinie HS-a nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a biorąc pod uwagę, że nie ma w niej także zbyt wiele przycisków, to jest tutaj dosyć ponuro po zmroku. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, co oznacza, że jest z kolei czytelnie, nie ma z tym problemów, tym bardziej, że wszystkie przyciski przełączniki doczekały się podświetlenia. Światła z przodu testowanego MG mają całkiem wyrazisty projekt, gdzie zgrabnie komponują się ze sobą poziome linie z 3 segmentami poniżej, które czasami służą także za kierunkowskazy. Wszędzie w tym aucie mamy LEDy. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach mają dosyć dziwny kształt. Z tyłu również mamy lampy o smukłym wyglądzie, listwa na środku całkiem nieźle się z bocznymi sekcjami komponuje i ogólnie HS wygląda moim zdaniem po zmroku naprawdę ładnie i nowocześnie. W przypadku świateł głównych testowanego modelu nie ma co sugerować się napisem na nich dumnie brzmiącym Digital Matrix, ponieważ są to w rzeczywistości statyczne LEDy, gdzie regulacja na wysokość odbywa się manualnie. Nie przeszkadza im to jednak odpowiednio świecić, bo mamy dużą moc, a dzięki umieszczeniu w soczewkach także dobrą precyzję odcinania obszaru jasnego od ciemnego, zatem jest ok. Na tylnej kanapie, gdy ustawiłem przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki bardzo duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w HS-ie jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa w testowanym modelu została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Według katalogu bagażnik hybrydowego HS-a ma 507 litrów, tyle samo co wariantu tylko benzynowego. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, chociaż nie jest on jakiś przesadnie szeroki, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach kufra mamy jedynie niewielkie kieszenie w nadkolach i to by było na tyle, a pod podłogą jest jeszcze trochę uporządkowanej przestrzeni. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie zdolności ładunkowe samochodu to 1484 litry, podłoga jest wtedy bez uskoku, jedynie z lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, hybrydowe MG HS to moim zdaniem najlepsze wcielenie tego modelu, jeśli ktoś nie ma dużych limitów finansowych, zmuszających taką osobę do skupienia się na zwykłych benzynach. Jeśli takie limity nie są przeszkodą, to Hybrid Plus zaoferuje wystarczającą dynamikę, rozsądne spalanie i przyjemny sposób działania całego układu, bez windowania ceny samochodu jak w przypadku hybrydy plug-in. Zatem hybrydą taką zwykłą w HS-ie zdecydowanie warto się zainteresować. A poza tym ten model wymaga jak na mój gust usprawnień w multimediach, poprawek tłumaczeń, bezprzewodowego Android Auto i Apple CarPlay czy nowszych USB. W innych obszarach trudno jest mi mu coś zarzucić, co czyni HS-a naprawdę ciekawą propozycją, jeśli ktoś szuka SUV-a tych gabarytów w nieprzesadzonej cenie. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowym HS-ie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!